jedziemy w tamte góry. Jedziemy do Tisawicy, natomiast ponieważ wyjechaliśmy dość późno na ten szlak, to zdecydowaliśmy się zatrzymać na szlaku. Tutaj po drodze jest takie schronisko górskie. No i jak to mamy już w zwyczaju, albo jak to ma Bośnia i Hercegowina w zwyczaju, schronisko jest zamknięte. Ale tym razem nie martwimy się, no bo przynajmniej możemy spokojnie się tutaj rozbić i nikt nie będzie nas pretensji, że zasłaniamy widok, to było to śmiech. Dana jest herbatka różana. Mosia. Leczko do kapki. Cóż lepszego od porannej kawusi. Dzisiaj przed nami wyprawa na szczyt góry Zelena Glana, 2115 metrów nad poziomem morza, a teraz jesteśmy na naszym kempingu, w takiej uroczej dolince na wysokości 1400, co oznacza, że mamy do przejścia ponad 700 metrów w pionie na odległości 2 km? Nie, 4 km. 4 km. Precyzyjnie. 4 km. I wczoraj zrobiliśmy sobie małą przywieszkę, żeby zadzwonić do naszych synów. Przeszliśmy 12 km. Tak jest. A teraz mamy jedyny 700 metrów. Idziemy. Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało. Po wczorajszym hajku jesteśmy ciutka zmęczeni, ale jest w sumie nieźle. Natomiast sama dolina jest przepiękna, przeurocza. Tu jest pusto, nie ma turystów, nie wiem dlaczego. Tylko krowy i jeden pasterz. Jest Bośnia, jest po prostu przepiękna. Przeszkoda numer 1 to przejście przez stado krów i byków, cielaczki. No, patrzą się złowrogo na nas. Także Dominika, wystawię Cię pierwszą. No nie, Idź i odpędzaj byki. Ja podążam odważnie jako kamera operator za Tobą. Krówki są tu. My tutaj. Jest pięknie. Zobaczcie, tak wygląda oznakowanie tych szlaków. Trzeba się trochę domyśleć. My obstawiamy, że tutaj to jest Zelena napisane. Ale to już jest I wyszło. trzeba iść tam. Zelena tutaj jeszcze, to jest dość duża swoboda interpretacji. Możemy iść tam albo tutaj. Gdzie idzie? Ja idę tam. A dobrze. Na dole nas straszyli, że będą nas strzelać. A tu jest znak, uwaga, miny. Ale znak taki leży trochę z boku szlaku, więc mamy nadzieję, że szlaki zostały już podminowane. Lub to jest nasze odkrycie, na przykład nie ma turystów. Ale wtedy Na by... dole strzelają, a na szlakach miny. Ale jakby tak było, to na dole byłyby puste samochody. A turyści gdzieś tutaj zjedzeni przez dzikie zwierzę. Interpretujemy pozytywnie. Mine są po prawej stronie szlaku, my idziemy dalej. Dokładnie. Idziemy szlakiem, bo jesteśmy optymistycznie nastawieni do życia. Na mapie jest oznaczone jako wrótak. Ale uczta. Wow. A tu mamy dowód, że jednak ludzie tutaj przychodzą. Myśleliśmy, że jak 2 dni żadnego turysty nie widzieliśmy, to generalnie nikt nie wchodzi w te góry. A tutaj widać, że jest dużo nalepek, ale żadnej z Polski. My co prawda swojej też nie wzięliśmy, więc nie dołożymy się tutaj do tej tablicy chwały. Ale przynajmniej wiemy, że tutaj się ludzie kręcą.
Teraz już wiemy, co się dzieje z turystami, którzy wejdą na minę. Zobaczcie. Zostają po nich koszulki. Już pod szczytem złapał nas niestety deszcz. Przeszły chmurki. Więc widoczność się zmniejszyła. Ale idziemy z myślą i z nadzieją, że przewieje te chmurki i zobaczymy ten piękny widok na Dolinę i inne góry. Trzymajcie kciuki za nas. Ale udało nam się znaleźć taką małą jaskinkę i się schowaliśmy. Co prawda i tak jesteśmy mokrzy, ale trochę mniej tego deszczu na nas spada. Teraz pora coś zjeść. Ja nie wiem, kiedy to się skończy. Burza ciągle nad nami się przewala. Mamy nadzieję, że jednak się skończy. Przewieje wiatr, wszystko. I zobaczymy coś pięknego. Przeżyliśmy deszcz i burzę w górach. Piękny widok na dolinę. To jest Otis. Niechcący zboczyliśmy do szlaku. Bo zamiast pójść tutaj pod górę w lewo, to poszliśmy tam w prawo. Warto było przeczekać burzę. Naprawdę. Jest cudownie. Przeżyliśmy burzę. Jezus, ja powiem Ci, że to był czas. No było. Naprawdę. Tak. Kochani, szczyt cudowny. Było groźnie, pioruny, grzmoty, grad, deszcz, jaskinia i wszystko po drodze wyglądało. I słońce że na będzie początku. deszczowe. No słońce było, ale potem się skończyło. Ja w ogóle myślałem rano, żeby w krótkich spodenkach tutaj przyjść. Całe szczęście, że na myśli kombinuję. To byłoby głupie. W drodze poprawnej, nie będziemy już robić reportażu, pędzimy szybciutko na pysznych kapusteczkach. Dlatego do zobaczenia w kolejnym odcinku naszych podróży z Bałk.